ten bezpiecznik nie robi absolutnie niczego. Tutaj, a może nie trzeba nic robić. W końcu Lynx Power In nie ma w ogóle bezpieczniku. Chodźcie szybko, to coś Wam pokażę. No witam serdecznie po raz kolejny. Na początku chciałbym bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje oraz za kawę, która została mi zafundowana. Bardzo dziękuję, bardzo dobra kawka. Przez ostatnie 2 tygodnie rozmawialiśmy na temat bezpieczników i jak je czytać i jak je dobierać. Dzisiaj chciałem ten materiał zrobić w troszeczkę innym formacie. Pokażę Wam moją instalację, jak jest zabezpieczona. Chciałbym, żebyście w komentarzach napisali, co jest nie tak, co byście zrobili inaczej, co trzeba poprawić w mojej instalacji, przy moich zabezpieczeniach, moich kablach i przy moich bateriach. Powiem z góry, że jest tutaj kilka błędów, które zrobiłem celowo, żebyście popatrzyli i spróbowali odnaleźć te błędy, które tutaj zostały popełnione, które tutaj zostały celowo zrobione. Na początek wytłumaczę, co my tutaj mamy. 3 Lynxy, 2 dystrybutory Lynxa, ten i ten, oraz Lynx Power In, tak? Z tym, że ten Lynx Power In został przerobiony w taki sposób, bo normalnie w Lynx Power In nie ma bezpieczników. On jest przeznaczony do tego, żeby podłączać bezpośrednio magazyny energii i w tym urządzeniu nie ma bezpieczników. Ja tutaj już sobie pozwoliłem rozkręcić to, żeby było mi łatwiej. Ja tutaj dołożyłem bezpieczniki, a dołożyłem w taki sposób, że normalnie dystrybutor ten Power In ma śruby tutaj i ma śruby na negatywnym biegunie. Natomiast nie ma tych połączeń tutaj na środku. Ale jeżeli sobie zobaczymy tutaj na te dystrybutory, tak, to różnica między nimi jest tylko taka, że w tych mamy tutaj śruby, tak, mamy zaciski i mamy płytkę, która działa tylko i wyłącznie z BMS-em Lynxa. No ja nie mam tutaj BMS-a Lynxa, bo nie potrzebuję. Zacznijmy może od magazynów tutaj. Tutaj mamy w sumie 5 magazynów stoi sobie na tym wózku jednym. Każdy z magazynów jest osobno podłączony przewodami spawalniczymi 35 mm². Każdy z tych magazynów ma wewnątrz bezpiecznik, taki jak ten tutaj, który widać na tym BMS-ie. Teraz mamy tak, mamy BMS-a podłączonego do naszych ogniw, mamy bezpiecznik. Z bezpiecznika przewody wychodzą na te gniazda. Z tych gniazd idzie to sobie na przewód 35 mm² i trafia sobie tutaj do dystrybutora Lynxa. Jest zabezpieczony bezpiecznikiem klasy T, 250 A. Tak? Ten bezpiecznik w środku jest też 250 amperowy Megafuse. Tutaj idzie sobie na bezpiecznik klasy T. Tą szyną następnie idzie sobie tutaj na następny bezpiecznik. Ten jest 125 A 80V i stąd idzie na wyłącznik i z wyłącznika idzie sobie na nasze multiplusy. Mamy 3 multiplusy tutaj, tak? I 3 bezpieczniki 125 A 80V. To jest bezpiecznik klasy, to jest bezpiecznik Megafuse, tak? Z maksymalnym prądem zwarcia 2000 A. Te są 80V maksymalne. Tutaj mam 32V bezpiecznik i tutaj mam 32V bezpiecznik. Natomiast wszystkie magazyny są podłączone. Każdy z magazynów jest podłączony osobnym przewodem, osobną parą przewodów 35 mm² do bezpieczników klasy właśnie tutaj T.
Tak? Tak to wygląda. Tutaj ta sekcja z tym bezpiecznikiem 100 amperowym, to jest bezpiecznik 100 A 32V, który idzie tymi przewodami na ładowarkę MPPT. Tu jest druga ładowarka MPPT z innego stringa, która idzie sobie na ten bezpiecznik tutaj 100 amperowy 32V. Mamy tutaj jeszcze jeden bezpiecznik 60 amperowy tym razem, 60 A 32V, który tymi cieniutkimi przewodami, znaczy cieniutkimi, no to jest AWG12 przewód i on idzie sobie na tą listwę tutaj z bezpiecznikami. I stąd mamy podłączone jeszcze ciągle prowizorycznie dwa IBMS, które zbierają informacje z naszych magazynów i wysyłają je kablem do Cerbo, tak? I to Cerbo rozmawia sobie z Victronem. Mamy też podłączone 3 tutaj boczniki, 3 szanty. Oczywiście to Cerbo też jest podłączone tutaj pod te bezpieczniki samochodowe. Tak wyglądają tutaj zabezpieczenia po stronie DC, po stronie tego niskiego napięcia, czyli mamy 3 multiplusy, mamy 2 ładowarki MPPT, mamy tą listwę z małymi bezpiecznikami do tych małych odbiorów, no i mamy tutaj, tu już są 3 bezpieczniki klasy T i 3 bezpieczniki klasy T z drugiej strony, ponieważ mamy 6 magazynów. Tak jak mówiłem, każdy magazyn jest na osobnym kablu tutaj zasilającym. Teraz tak, jeżeli oglądaliście mój materiał z poprzedniego tygodnia, tą pierwszą część, no to powinniście wiedzieć, jak te bezpieczniki należy dobrać. I teraz moje pytanie do Was za 10 punktów albo 110 punktów. Ile błędów jest w mojej instalacji i co dałoby się zrobić, żeby tą instalację poprawić, żeby ją zabezpieczyć lepiej niż ona jest zabezpieczona u mnie, a może nie trzeba nic robić. Może w ogóle trzeba te bezpieczniki wyrzucić, po co nam w końcu w Lynx Power In nie ma w ogóle bezpieczników, tak? W tym urządzeniu tutaj nie było w ogóle tych zacisków i pozytywne bieguny magazynów podłączało się bezpośrednio tutaj do listy. Do listwy tej zaciskowej, więc może bezpieczniki tam są całkowicie zbędne. Także czekam na Wasze komentarze. Dzięki wielkie za oglądanie. Na dzisiaj to tylko tyle, króciutko, żeby nie przedłużać. I umówmy się, BMS nie jest bezpiecznikiem. BMS, te MOSFETy, te czarne kostki tutaj, one nie są w stanie zabezpieczyć nas przed ogromnymi prądami zwarcia w momencie jakiejś sytuacji takiej podbramkowej. Także nie łudźmy się, nie czarujmy się, nie ma fizycznie możliwości, żeby BMS zablokował czy zabezpieczył nam niskooporową pętlę zwarcia. Jeżeli to zwarcie będzie z niskim oporem BMS, to wszystko jest palne, to wszystko się będzie topiło. Płytka ta drukowana, ona jest, pomimo tego, że jest z włókna szklanego, ale ma żywicę, bo ona jest przecież kompozytem, więc ta żywica zacznie się palić. Wszystko, co da się spalić, się spali. Dlatego lepiej jest mieć bezpiecznik, bo bezpiecznik zrobi tak i odetnie nam prąd i po problemie. Dobra,
Tyle gadania ode mnie, to było szybkie wytłumaczenie, co i jak. Dzięki wielkie za oglądanie, bardzo wielkie dzięki za wszystkie kawki, które dostałem od Was i za wszystkie subskrypcje. Bardzo mi miło i do zobaczenia następnym razem.